Hejka, hejka, zapraszam Was dzisiaj na puste pudełka. Tak, podoba mi się ta nazwa. Lecimy dzisiaj z denkiem pielęgnacyjno-akcesoriowym. Dopiero jak zużyjemy jakiś kosmetyk do końca, to możemy na jego temat się porządnie wypowiedzieć, więc mam nadzieję, że te recenzje się Wam przydadzą. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od balsamu brązującego od Dr. Irene Ellis. To jest duże opakowanie, jest po prostu przecięte, żeby ze środka wszystko wyciągnąć. Jest to taki balsam brązujący Tropical Tahiti Self-Tanning Hydrating Body Lotion. Ja ostatnio bronzera, w sensie inaczej, samoopalacza, to się nazywało samoopalacz, używałam jak chodziłam do gimnazjum. Ja powiem Wam, że to chyba nie jest moja bajka. Mnie denerwuje to, że trzeba tak bardzo uważać z aplikacją, bo sam w sobie odcień tej opalenizny był bardzo ładny. No ale oczywiście trzeba było bardzo dokładnie go rozcierać, żeby nie porobić sobie nigdzie plam. Mi się gdzieś tam zdarzało kilka plam sobie zrobić i jest wszystko ok, kiedy nosimy długie spodnie, tak jak teraz, ale gdy latem odkrywałam nogi, a miałam z tyłu na łydce jakieś takie machnięcie, no wiadomo, średnio. Zapach sam w sobie jest ładny, ale skóra później pachnie samoopalaczem. Nie jakoś mocno, ale trochę tak i nie wiem, to nie jest dla mnie. I nie mam też za bardzo porównania, bo gdybym używała tego typu produktów, to mogłabym porównać, że ten nie robi plama, ten robi, ten ma taki zapach, ten ma taki, a to jest mój pierwszy tego typu produkt od lat, więc nie mam za bardzo porównania i denerwowała mnie też jego konsystencja, bo jak się go nałożyło, nawet nie tyle, że za dużo, to tak po prostu, tak normalnie, tak konkretnie, to on zostawiał jakąś taką śliską warstwę. Kiedy na przykład kucałam i łączyło się udo z łydką i tam robiło się wilgotno, to miałam wrażenie, że to wszystko się rozpuszcza. I właśnie w miejscach, gdzie jedna część ciała stykała się z drugą częścią ciała, tam robiło się ciepło i to się rozpuszczało i robiło się ślisko i tak nieprzyjemnie. Nie dla mnie, nie dla mnie. Później się nauczyłam, żeby po prostu nakładać go dużo mniej i było ok, nie było tego nieprzyjemnego uczucia, ale zdecydowanie produkt, który najlepiej nałożyć i od razu iść spać. Mam tu również szczotkę, już najwyższy czas się jej pozbyć. Jest to wspaniała szczotka Olivia Garden Finger Brush. I jak przyszedł czas, kiedy włosing był taki popularny, to postanowiłam sobie kupić i zrezygnować z tej, co tak szarpie włosy, jak ona się nazywała? Tangle Teaser. I ja sobie bardzo Tangle Teaserem zniszczyłam włosy, co dopiero zrozumiałam, jak zaczęłam się troszeczkę interesować włosingiem i wtedy kupiłam właśnie tą szczotkę. I to ona już ma dobrych kilka lat i wyrzucam ją tylko dlatego, że tutaj te końcówki, już połowa z nich nie ma tych wypustek na końcu, a część tych wypustek jest tak zjechana, że i tak nie chroni skóry głowy, tylko jest ostra, więc no po prostu dla mojej wrażliwej skóry głowy to już nie jest dobry czas. Obecnie też używam Olivia Garden Finger Brush, ale takiej składanej, bo przeszkadzało mi w niej trochę to, że jest po prostu duża i kiedy brałam małą kosmetyczkę na jakiś wyjazd, to ta szczotka albo się tam bardzo mocno gniotła, albo wystawała mi rączka, więc kupiłam któregoś razu na potrzeby właśnie jakiegoś wyjazdu taką samą, tylko że troszkę węższą i składaną. I teraz tą, którą miałam na wyjazdy, używam na co dzień i na wyjazdy i jest po prostu dla minimalisty idealne rozwiązanie. Także bardzo Wam polecam te szczotki, bez względu na to, jaki model wybierzecie. Zużyłam również lekką emulsję normalizującą. To jest taki bardzo lekki krem nawilżający, dodatkowo z właściwościami łagodzącymi, kojącymi, redukującymi różnego rodzaju stany zapalne. Mi się bardzo fajnie sprawdził ten krem. To będzie krem do cer tłustych, ale to nie będzie taki produkt oczyszczający, ściągający, wysuszający na wiór. Bardzo przyjemny, komfortowy, fajnie używało mi się go latem, bo właśnie tak na lato przepadł czas, kiedy go używałam, bo był lekki, więc nie czułam za nadmiernego obciążenia, buzia mi się po nim nie przetłuszczała, nie pociła, jak było ciepło. O, jakaś łezka, pardon. Więc byłam z niego bardzo zadowolona. Jak macie cery tłuste, trądzikowe, to może to być fajny produkt dla Was. I zużyłam również krem nawilżający. Jakiś tutaj farfocel. To jest z Glam Shopu i to jest ten na dzień. Ten, powiem Wam, też bardzo przyjemny, bardzo porządnie nawilżający, natomiast wydaje mi się, że lepiej sprawdzi się przy cerach suchych, przy cerach normalnych, przy cerach dojrzałych, bo przy mojej cerze ja czułam wręcz, szczególnie właśnie latem, kiedy było dosyć ciepło, że on mimo swojej lekkiej konsystencji
zostawiał coś na mojej buzi. To nie był taki bardzo jakiś nieprzyjemny, śliski film, ale ona się tak troszeczkę kleiła. Więc on ma w sobie w składzie może jakieś oleje, czy jakieś składniki, które robią taką bardzo delikatną okluzję. I on mimo wszystko jest wciąż lekki, ładnie się wchłania, ale przy tłustych cerach może być odczuwalna taka lekka warstwa na skórze. Więc ja go używałam wbrew pozorom na noc i używałam go, kiedy po prostu nie było takiego, wiecie, upału. I przy tym kremie nie używałam pełnej pielęgnacji, czyli rezygnowałam z serum, rezygnowałam z jakiegoś toniku, bo jak już nakładałam wszystkie te etapy, to już było dla mnie too much. To już było dla mnie zbyt lepko. Czasami nawet zdarzyło mi się, że musiałam pójść zmyć swoją wieczorną pielęgnację i nałożyć od nowa, bo po prostu było dla mnie za kleiście. Używał tego kremu mój mąż, pytałam się, co o nim myśli. Mówi, bardzo fajny, lekki. Więc dla niego był lekki, a Bartek ma suchą skórę. Następnie, co my tu mamy? Tutaj wyskakuje mi z koszyka odżywka do włosów z Joop i to jest Boost My Hair, odżywka z proteinami. Jeżeli chodzi o jej działanie, ja używałam jej jeszcze kiedy miałam długie włosy. Wtedy całkiem fajnie mi się sprawdzała. Przy krótkich też było ok, natomiast ona jest dosyć taka rzadka, więc bardzo trzeba dokładnie odcisnąć sobie włosy z wilgoci, żeby w ogóle było czuć, że się nakłada tą odżywkę na włosy. Ona nawet na mokrych jakby też jest działanie, ale kiedy się nakładało ją na mokre włosy, to czuć było w ogóle jakbyśmy nic nie nakładali, jakbyśmy nakładali wodę. Więc dobrze było sobie odcisnąć te włosy i troszeczkę jeszcze w ręcznik je odsączyć i dopiero ją nakładać, więc to mi troszkę przeszkadzało, że nie czułam po prostu tej odżywki w palcach, jak ją nakładałam. Natomiast działanie, no jeżeli lubicie proteinowe odżywki, to działała całkiem spoko. U mnie w pewnym momencie już dawała zbyt taki matowy efekt na włosach, więc zużyłam taką resztkę, jak miałam, zużyłam sobie do pędzli i w ten sposób po prostu ją zdękowałam, ale sama w sobie była całkiem ok. Piękny ma zapach, w ogóle pachnie. To są takie troszkę męskie nuty, takie bardzo świeże, no pięknie pachnie, przepięknie, kocham takie zapachy i bardzo mi się podoba. Z bardziej nudnych rzeczy zużyłam mydełko, co to jest? Damla, mydełko i zużyłam je do mycia pędzli. Pachnie mydłem, no myję, po prostu myję pędzle. Ja dostałam jakiś czas temu od teścia chyba z 10 takich mydeł, więc po prostu, wiecie, do ciała będę zużywała je przez 10 lat. Więc zużywam je do pędzli idzie całkiem szybko. I jest mydło, jest ok. Zużyłam również balsam do ciała. Och, jak mi się podobał ten balsam. To jest Joop Wild Odprężenie. Ten konkretny ma taki piękny zapach. Ja tak go kupowałam w ciemno, bo zamawiałam przez internet. I on jest taki piękny, ten zapach. Bardzo świeży. Taki trawiasty, trochę jak zielona herbata, taka gorzka, taki gorzko-trawiasty zapach. Więc jeżeli waszą bajką nie są słodkie, waniliowe, ciasteczkowe, jakieś takie bardzo, bardzo słodziutkie zapachy, wolicie jakieś takie inne, troszeczkę bardziej, nie wiem, roślinne, świeże, to ten zapach bardzo wam się spodoba. Sama formuła delikatna, nawilżająca, szybko wchłaniająca się, idealna na moje potrzeby, akurat jeżeli chodzi o ciało, nie mam większych problemów. Ja nie przecinałam tej butelki, bo nie lubię tych grubych plastików przecinać, ale tutaj sobie taką długą łyżką wygrzebałam wszystko do słoiczka, więc jest zużyty całkowicie. No, bardzo, bardzo fajny balsam. No i te Joop, one są cenowo bardzo, wiecie, atrakcyjne, więc warto sobie je przetestować. Następnie zużyłam zapach. Tutaj idzie troszeczkę łatwiej z perfumetkami i to jest 20 z Made in Lab i to jest odpowiednik zapachu Acqua di Gioia z Giorgio Armani i powiem wam, że to jest bardzo świeży zapach, taki wodno-zielono-cytrusowy, taki wodny przede wszystkim i on jest bardzo ładny, ale coś musi być w tym zapachu, że podczas noszenia go coś mnie w nim męczyło. Nie jestem w stanie powiedzieć, może jakiś konkretny składnik, jakaś konkretna nuta, że jak go wącham, to uważam, że jest pięknym, świeżym zapachem, ale jednak w trakcie noszenia jakoś on dojrzewał w taki sposób, że mnie drażnił, że wiecie, trochę mnie głowa bolała i to jest chyba zapach nie dla mnie po prostu. Niemniej uważam, że jest bardzo ładny, fajnie się utrzymywał, no i ja kocham takie pojemności 30 ml, bo po prostu jesteśmy w stanie je w miarę zużyć, więc zużyłam, bardzo fajny, ale wiecie, kto co lubi po prostu. Następnie SPF. Tutaj dziada też przecięłam. Ja używałam ten SPF na twarz i na ciało, ale ja nie jestem osobą, która używa SPF-u przez cały rok bez przerwy, ponieważ często po SPF-ach mam gorszą cerę pod kątem zaskórników, trądziku, nawet jak bardzo dokładnie zmywam, dwuetapowo i tak dalej. To są
takie rzeczy, o których może się przy SPF-ach nie mówi, ale one troszeczkę zmieniają pH skóry i tak dalej. Mają pewne swoje wady również. I w ogóle ostatnio właśnie jak zużywałam tą końcówkę już tak po przecięciu, to dostałam uczulenia w ogóle na to. Ale może po prostu już był troszkę po terminie, więc może dlatego. W każdym razie, jeżeli szukacie dobrego SPF-u, to jest bardzo dobry filtr przeciwsłoneczny, skuteczny przede wszystkim, bo testowałam latem i przyjemny w używaniu, bo jest bardzo lekki, nie bieli, szybko się wchłania, więc jest bardzo przyjemny. Nie czuć tych minusów, które zawsze po SPF-ach odczuwamy, więc jest bardzo, bardzo dobry. Aloe z Holika. Zużyłam sobie również jedną z nowości z Basic Labu, nie takich już bardzo, bardzo nowych nowości, ale jednak jedna z tych nowszych premier. To jest pianka do mycia twarzy dermatologiczna do skóry ultra wrażliwej i można nią zmywać twarz, oczy, usta. Była to bardzo fajna pianka. Chociaż ja i tak najbardziej lubię tą dermatologiczną emulsję myjącą, tak ta pianka była w porządku, nie wysuszyła mi skóry, nie podrażniła, ładnie zmywała resztki makijażu. Kiedy zostawały mi po demakijażu olejkiem, wszystko ładnie się domywało i buzia nie była wysuszona. No i przede wszystkim nie czułam żadnego podrażnienia, przesuszenia, bo obecnie testuję jeden żel i czuję po prostu po jego użyciu, że aż mnie skóra swędzi i piecze. Po tym absolutnie nic takiego się nie działo, więc dla wrażliwców myślę, że może być jak najbardziej spoko. Zużyłam również również scrub do ciała od dr Ireny Eris. Tak się on prezentuje, to jest Botanical Samoa. On ma bardzo specyficzny zapach, taki właśnie trochę roślinny i tutaj w opakowaniu bardzo mi się podoba, ale jak go nakładałam na ciało, jakiś dziwny się robił ten zapach. Jeżeli chodzi o jego konsystencję, to była taka żelowa z wtopionymi drobinkami i zdecydowanie wolałam, w poprzednim odcinku pokazywałam Wam taki w słoiczku też od Ireny Eris i tamten bardziej mi się podobał pod kątem konsystencji, bo on był taki gęsty, kremowy, tak można fajnie było go nakładać na ciało. Ten był taki żelowy, więc tych drobinek aż tak nie było czuć. One były tak bardziej rozproszone w tym żelu. To znaczy było czuć, ale było ich mniej, to nie był taki gęsty, jeżeli chodzi o ilość drobinek na milimetr lub na mililitr produktu. Był spoko, ale wolałam tamten w słoiczku, tak mi się wydaje. Ten zapach był intrygujący, ale jednak tamten bardziej mi odpowiadał. Zużyłam również żel aloesowy z Foreveru. Też go sobie przecięłam i powiem Wam, że to jest chyba najlepszy aloes, jaki używałam. To nie jest w ogóle moje pierwsze opakowanie, bo te żele towarzyszą nam od kilku, jak nie kilkunastu lat po prostu w naszym domu. I jak się poużywa takich żeli typu tych z Holika, które są dostępne w drogerii albo jakichś tam innych takich słoiczkach i się porówna do tego żelu, to tamte są jak woda. A ten żel, on jest taki gęsty, taki żelowy, taką fajną ma tą formułę, że naprawdę jak się nakłada na coś, co chcemy złagodzić, to czuć, że ten żel siedzi i on po prostu regeneruje. Poza tym zapachowo on pachnie właśnie takim aloesem, że on nie jest perfumowany, że zaraz Was uderza jakaś taka nuta zapachowa, cytrusowa, jakaś tam nie wiadomo jaka, tylko on pachnie po prostu takim aloesem, więc tak czuć, jakby to był taki czysty aloes, taki fajny, gęsty, czysty aloes, więc na pewno jest dużo droższy niż te wszystkie takie drogeryjne opakowania, ale jakościowo w odczuciu jest naprawdę dużo lepszy. Zużyłam również szampon. Jest to szampon barwy Botaniki, kostka 3 w 1, włosy, ciało, strefy intymne. Bardzo mnie zaintrygowało to, że stworzono jedną kostkę, którą można umyć pupę i można umyć włosy i można umyć ciało. Stwierdziłam, że może dla minimalisty może to być coś fajnego. Natomiast przy myciu włosów zdałam sobie sprawę, że to jest po prostu mydło. To jest napisane kostka 3 w 1, więc stwierdziłam, że skoro jest to kostka do włosów, to będzie to szampon do włosów, no bo tak się często mówi na szampony w kostce, kostka do włosów. I to ma być nawilżający, rzekomo. Natomiast podczas mycia włosów, podczas spłukiwania włosów czuć tą taką tempotę, że te włosy stają się tępe, ewidentnie jakby po prostu był na nich osad z mydła. Wiem, że przy mydłach do włosów powinno stosować się płukanki octowe, natomiast w moim przypadku, no ja myślałam, że to jest szampon, więc takowej nie miałam i nie używałam. Nie odczułam jakichś negatywnych skutków nieużywania takiej płukanki na włosach, bo później używałam odżywki. Natomiast samo w sobie ta kostka mnie nie zachwyciła, bo jest to po prostu mydło, które pachnie jak mydło. Nie zachwycił mnie ten produkt
produkt niczym. I co więcej, zużyłam również podobny produkt barwy Botaniki, tylko że to była kostka 2 w 1, jakby szampon z odżywką, bo ten kupiłam sobie, a mężowi ten szampon z odżywką 2 w 1. I powiem Wam, że w ogóle nie odczułam różnicy między nimi. Tutaj Wam wkleję zdjęcie, bo akurat wyrzuciłam opakowanie tamtego, nie mam ze sobą, ale też go zużyliśmy i nie widzę różnicy. Zapachowo pachnie mydłem, w odczuciu na włosach czuć mydło, nie wiem, czy tam jest ta odżywka, czy nie. I mi nie podpasowało to. Jako mydło spoko. Może na przykład do mycia pędzli, ok, ale na włosy, do ciała, do pupy mydło. Mam tutaj również serum z 0,5% retinolem z The Basic Labu. Ja zaczęłam go używać w ubiegłym roku i w związku z tym, że on ma 6 miesięcy od daty otwarcia, to resztkę tego produktu zużywałam już na ciało, bo po prostu bałam się akurat w kwestii retinolów, retinali, jakichś kwasów. Ja bym tutaj nie ryzykowała z używaniem po terminie ważności i po prostu zużywałam go sobie powolutku na ciało, w miejsca, gdzie pojawiały się u mnie jakieś delikatne krosteczki, wypryski, czasami gdzieś tam na ramionach, na plecach, na dekolcie, czasami na udach się coś pojawia. No i zużyłam go w ten sposób. W każdym razie na twarz jest on dosyć agresywny, w sensie intensywny. Minusy są warte używania, natomiast ja tak czy siak wolę to fioletowe serum. To naprawdę ładnie robiło skórę, kiedy to wszystko się po prostu złuszczyło i speelingowało. Natomiast wolę mimo wszystko te fioletowe. U mnie robiło piękną robotę i jakby działało. Rezultat był bardzo podobny do tego, a było mniej tych skutków ubocznych, więc wolę mimo wszystko fioletowe. Ale to też było bardzo dobre i skuteczne, po prostu zależy, czego potrzebujecie. Zostało mi tutaj, co mi zostało? Gąbeczka i chociaż ona nie wygląda na taką mocno zużytą, jest trochę brudna, już ciężko ją doprać, ale to jest rodzaj gąbeczki z tych takich super miękkich. Ona jest w ogóle z Money Brushes. Ona już podczas mycia robi się takim obrzydliwym, obślizgłym grzybem, że po prostu nie da się jej umyć. Robi się taka bardzo właśnie dziwnie miękko, śliska, mokra, taka nieprzyjemna i przez tą konsystencję, jaką ona uzyskuje podczas zmoczenia, też ciężko jest ją porządnie wyszorować. Właśnie przez tą konsystencję, jaką ona zyskuje podczas mycia, już dla mnie jest bo nie wiem, czy jestem w stanie ją dobrze domyć, także no używałam już jej bardzo długo, więc najwyższy czas po prostu ją pożegnać. Także taki orzeszek, bardzo przyjemny do używania, bo ona jest super miękka. Super miękka, nie ma bardziej miękkich gąbek. Mam tutaj jeszcze krem pod oczy Sensi Science od Ireny Eris i ten krem mi podpasował, byłam z niego zadowolona. Był przyjemny, delikatnie pachnie, bo wiemy, że te produkty od Ireny Eris, one mocno pachną. I nawet wszystkie serie do skór wrażliwych też mają mocny zapach. Ten na szczęście mocnego nie ma. Jakiś taki delikatny, ale taki bardziej pachnie takim kremem chyba. No był bardzo spoko, ja byłam z niego zadowolona, nie rozpuszczał mi makijażu pod spodem, w sensie nie był jakiś tłusty, że makijaż się nie trzymał. Pod makijaż bardzo dobry produkt, fajnie nawilżający. Był ok. Obecnie używam innego, o którym pewnie powiem Wam w następnym odcinku i jestem zachwycona tym kremem, więc jakby chciałam powiedzieć, że ten jest jakby w mojej topce, ale zdecydowanie tamten jest lepszy i tańszy. Zostały mi tutaj dwa produkty. Jeden to jest próbka zapachu i to jest Dior Homme Sport. I to jest jakiś męski zapach. Już nawet nie pamiętam, jak on pachnie, ale ja zużyłam tą próbkę. No, wypsiukałam wszystko. Ładny męski zapach, taki bardzo świeży. Troszeczkę taki, wiecie, toaletowy trochę się kojarzy. Jest spoko, ale taki świeży w oczywisty sposób. Więc jakoś mocno mnie nie zachwycił ten zapach. Są lepsze. I został mi Bepanthen. To jest kremik, który po prostu każdy powinien mieć w swojej kosmetyczko-apteczce, bo to jest idealny krem na wszelkiego rodzaju podrażnienia, zaczerwienienia, jakieś swędzenie skóry. No to jest krem, który używa się w przypadku różnego rodzaju egzem. Ja go używam często, kiedy pojawia się u mnie jakaś alergia, jakieś podrażnienie, kiedy przesadzę po prostu z ilością makijaży i ta buzia jest naprawdę taka już podrażniona, no to ten krem mnie ratuje. No i wszelkiego rodzaju właśnie jakieś alergia, kiedy coś mi z pielęgnacji czy z kolorówki nie odpowiada i zaczyna mnie swędzić, czy usta, czy powieki, czy twarz, no to ten kremik zawsze jest ze mną
więc muszę sobie kupić kolejne opakowanie, bo bez niego po prostu nie wyobrażam sobie życia. No i jest to też bardzo dobrze nawilżający krem, więc jak potrzebujecie czegoś dla naprawdę wrażliwej cery, to taki gagatek bardzo dobry produkt. Bardzo dobrze nawilżający, chroniący skórę, lekki. Pantene Sensiderm. Polecanko. I ile tym razem zużyłam? 2, 4, 10, 15, 16 produktów, 2 akcesoria, 16 kosmetyków tym razem, jest nawet troszkę więcej chyba niż ostatnio, ale to nie jest miesięczne zużycie, to jest kilkumiesięczne zużycie, no i zużywam ja razem z mężem. Dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał, może wpadło Wam coś w oko, jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście śmiało pytajcie, a listę produktów, których użyłam dzisiaj na twarzy, znajdziecie na dole w opisie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego.